Siemka, ja jestem Adacho i kilka dni temu na moim kanale pojawiło się 10 najgorszych, w zasadzie pojawił się film, w którym przedstawiałem wam, moim zdaniem, 10 najgorszych antagonistów w historii Dragon Balla i czym ten film się różnił od tego rankingu, który wrzuciłem wam już 5 lat temu, w 2021 roku. Przede wszystkim tym, że był on bardziej rzetelny, brał pod uwagę kilka kategorii, które punktowałem osobno, no i brał pod uwagę praktycznie wszystkich antagonistów w historii, włącznie z tymi z Dragon Balla GT, włącznie z tymi, którzy się w ogóle pojawili, którzy zostali prowadzeni do historii od 2021 roku, no i też tymi, którzy pojawiali się w filmach kinowych. Natomiast dzisiaj zajmujemy się 10 najlepszymi moim zdaniem antagonistami i jest to topka, która, powiem wam, różni się od tego, jak wyglądało to w 2021 roku, też chociażby ze względu na to, że jak to się mówi, tylko krowa nie zmienia zdania, więc tak jak jakiś czas temu, w ogóle moim pierwszym rankingiem na kanale jeszcze w 2019 roku był ranking SAG. No i ten ranking SAG po kilku latach wypadało odświeżyć, no i ranking antagonistów, temat poważny, umówmy się, Dragon Ball żyje antagonistami, dobre sagi żyją antagonistami. W przypadku tych antagonistów, których dzisiaj będziemy wymieniać, myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że wszystkie te sagi były dobre, ale ja zaczynam od miejsca 10. A w zasadzie zanim zacznę od miejsca 10, to chcę, żebyście napisali mi w komentarzu na przykład waszą trójkę ulubionych antagonistów w ogóle z całego Dragon Balla i potem na samym końcu zobaczycie, czy się ze mną zgadzacie, czy oni się dzisiaj tutaj pojawią. Już napisaliście? Dobrze. To ja przechodzę do miejsca 10, a na miejscu 10 znajduje się Gang Hitersów. I ja wiem, że niektórzy z was mogą powiedzieć, Gas był jednym z najgorszych antagonistów w ogóle w Dragon Ballu Super. Z tym się jestem w stanie zgodzić, ale ja tutaj nie mówię o Gasie, tylko o gangu Hitersów. Ja wiem, że na obrazku widzicie też Gasa i Eleka, ale była tam jeszcze Maki i był jeszcze Oil. Mówię tutaj o tej organizacji, która działała nieco inaczej niż typowe gangi, które znaliśmy z przeszłości, chociażby, nie wiem, gang Bojacka, który swoją drogą też był przeze mnie oceniany, ale gdzieś tam wylądował w środku tej całej stawki, no bo tych pozycji było 47, jeśli dobrze pamiętam. Ale zacznijmy sobie od początku. Moim zdaniem wyglądają oni świetnie. Nawet biorąc pod uwagę to, że mamy Oila, który nie wygląda zbytnio, powiedzmy, imponująco, a Gas na samym początku wygląda jak typowy siusiu majtek. Ale pod kątem designu podoba mi się to, w jaki sposób też zostało przedstawione, jak oni się zmienili na przestrzeni lat. Bo mamy retrospekcję w Sadze Granoli oczywiście, kiedy widzimy młody gang, w zasadzie młodszy gang Hitersów, młodszego Eleka, młodszą Maki i potem po 40 latach ich fryzury się zmieniły, ich zarost się zmienił, ich rysy twarzy się zmieniły. Ich designy po prostu są złożone, ciekawe, różnią się od siebie i jeśli mielibyśmy na przykład spojrzeć na Dragon Ball Daima i na oddział specjalny tych żandarmów, ja po prostu dziękuję Toyotaro za to, że on jest ambitnym projektantem postaci. Tylko tyle powiem. Jeśli chodzi o charakter, podoba mi się to, jaki mamy tutaj rozrzut, bo mamy Eleka, który jest knujący, mimo wszystko ma swoje wady, tylko bardzo umiejętnie je chowa, bo jest on najsłabszym z 4 Hitersów, ale nie widać tego po nim. Gas jest za to najsilniejszym, ale brakuje mu pewności siebie i ślepo wierzy swojemu bratu. Maki stara się dobrze dla swojej rodziny, ale jest też bardzo knująca i bardzo zdecydowana, jeśli chodzi o konfrontację z innymi wojownikami, chociażby widzieliśmy to, kiedy próbowała walczyć z Granolą, a Oil jest trochę niezdarny, ale też ma swoją rolę w tej całej rodzinie, więc pod kątem charakterów mamy bardzo szerokie spektrum i to jestem w stanie docenić, dlatego właśnie wybieram tutaj gang Hitersów, a nie konkretnie Eleka, nie konkretnie Gasa. Maki i Oil to w zasadzie były postacie pomocnicze. Fabularnie natomiast jest to coś, co trochę wzięło się znikąd, bo jestem w stanie docenić to, dlatego 3,5 punktu, bo to jest mimo wszystko pozytywna ocena, że zostało tutaj to wplecione do przeszłości, bo gdybyśmy mieli brak retrospekcji, brak Hitersów gdzieś tam w przeszłości, trochę bym nad tym ubolewał, bo mielibyśmy po raz kolejny pokazane, że tyle czasu spędziliśmy w uniwersum Dragon Balla i nigdy nie udało się nam usłyszeć o gangu Hitersów. Nawet jak widzieliśmy jakieś retrospekcje z Freezą, z Saiyanami, gdzieś tam w filmie Dragon Ball Super Broly, nigdy tam nie było Hitersów. Tutaj jest to pokazane w taki sposób, że Hitersi trochę działają w cieniu, jako tacy brokersi? To się tak nazywa, broker, no nie? Tacy pośrednicy, jeśli chodzi o sprzedaż tych planet, więc jestem za to w stanie dodać plus. Natomiast jeśli chodzi o motywy, no ich motywami było to i tutaj mogę dać troszeczkę więcej punktów niż te typowe 2 punkty za, powiedzmy, władzę,
bo oni tę władzę chcieli zdobyć w inny sposób. Elek niekoniecznie chciał budować siłę mięśni, tylko chciał budować wiedzę, budować fortunę i za tę fortunę wynajmować siłę mięśni. Inny sposób działania, coś nieznajomego do tej pory w Dragon Ballu, ale mimo wszystko prowadzi się do tego, że zależało mu na władzy i na wygodnym życiu. Uwaga, miejsce 9 będzie prawdopodobnie dla Was zaskoczeniem, natomiast matematyka zmatematykowała i wyszło na to, że na miejscu 9 znajduje się Ten Shinhan. Natomiast chcę tutaj powiedzieć jedną rzecz, której też nie mówiłem w ostatnim filmie, bo w zasadzie nawet nie było kiedy o tym opowiedzieć, bo nie było postaci, przy której można byłoby użyć tego argumentu. Ten Shinhan wiadomo, że jest postacią, która jest obecna aż do dzisiaj. Natomiast to nie jest ranking postaci, które kiedyś były antagonistami, tylko ranking antagonistów. A Ten Shinhan był antagonistą tylko w jednej sadze. Więc ja oceniam Ten Shinhana tylko z jednej sagi, z sagi 22 Tenkaichi Budokai. Okej, wygląd możecie powiedzieć, że jest to dość wysoka ocena, ale jest to ocena 4, czyli wygląd jest dobry. Moim zdaniem tutaj siła leży w prostocie i też w pewnym sensie subtelnej tajemniczości. Gość ma trzecie oko, jest łysym, umięśnionym, czy można go nazwać mnichem, ascetą bardziej. Bardzo podobały mi się stroje Ten Shinhana, za to też dodaję punktów, zwłaszcza chociażby te początkowe stroje, kiedy oni mieli te kapelusze, no wyglądało to rewelacyjnie. I mimo tego, że jest to zwykły człowiek, to właśnie w tym przypadku, chociażby jeśli teraz mi nie wierzycie, że zmyślam, kiedy robiłem ranking okładek mangi Dragon Ball, jedną z moich ulubionych okładek jest ta, w której Ten Shinhan po prostu stoi i ma przeciętą klatkę piersiową poprzez to ciachnięcie cybernetycznego Tao Pai Pai'a. Prostota, ale jak dużo mówiąca też znając historię Dragon Balla. Charakter Ten Shinhana też jest nieco bardziej złożony niż można się na początku wydawać, bo mieliśmy gościa, który był ewidentnie zły, też jeśli doliczymy do tego filery z Dragon Balla, tam gdzie mieliśmy tego skrzydła, tego zilenia i tak dalej, kiedy oni z Chaozu oszukiwali mieszkańców wioski, żeby na tym zarobić, to można sobie na początku wyrobić obraz Ten Shinhana jako bezwzględnego, zimnego drania. Dodatkowej oliwy do ognia dolewa tutaj walka z Yamchą, kiedy ten nie musiał łamać jego nogi, ale jednak to zrobił. No i potem mamy walkę z Jackiem Chunem i też końcówkę sagi, kiedy Ten Shinhan widać, że bardziej ceni sobie honor niż wygraną za wszelką cenę. I mimo tego, że jest to dość prosty motyw, to on bardzo buduje charakter postaci. I też fakt, że chociażby kiedy próbował rzucać Kikoho w Goku, ostrzegał go, żeby tego ataku uniknął. No bo nie zależało mu tylko i wyłącznie na wygranej, ale też na tym, by ostrzec przeciwnika. Nie chciał po prostu zabijać. Kiedy Chaozu próbował mu pomóc w walce, Ten Shinhan zabronił mu to robić. Wyzbył się tak naprawdę tych złych cech, odszedł od szkoły żurawia i to było widać, że ta postać jest czymś więcej niż tylko to, co zobaczyliśmy na początku. Fabularnie podoba mi się to, że mamy tutaj postać, która nawiązuje do szkoły żurawia, która jest naturalnym rywalem szkoły żółwia, więc mamy tutaj jakiekolwiek rozwinięcie historii, jest to w porządku. No i motywy Ten Shinhana, on chciał zostać następcą albo w zasadzie zabójcą, tak jak Tao Pai Pai, więc mamy tutaj nieco inną ścieżkę. Nie chodzi tutaj o większą siłę, nie chodzi w sensie stricte tylko i wyłącznie o większą siłę dla większej siły, nie chodzi o to, żeby rządzić światem, nie chodzi o to, żeby wygrać turniej, tylko żeby podążać pewną ścieżką, którą wyznaczył mu jego wujek. Można powiedzieć tak wujek, no nie? Taki przyszywany wujek. Nie był synem żurawia, ale Tao Pai Pai był bratem żurawia. Także w sumie punktów 15. Mimo wszystko na jednym oczku wyżej, na miejscu 8 znajduje się Piccolo Junior, ze względu na to, że za fabułę tutaj dałem nieco więcej punktów. Mimo wszystko, jak sami widzicie, motywy. Rządzić światem. Tyle, że w przypadku Piccolo Juniora mamy trochę powtórzenie tej samej gadki, którą mieliśmy z Piccolo Daimao, bo kiedy Piccolo Daimao się pojawiał, to był to motyw w Dragon Ballu świeży i było to zupełne odwrócenie tego, czym Dragon Ball był do tej pory. Kiedy Piccolo Junior się pojawił, to była naturalna kontynuacja, też ze względu na to, że Junior jest reinkarnacją Daimao, ale nie zostało dodane tutaj zbyt wiele więcej. I sam Piccolo Junior też ze względu na to, że był młodszy, i też widzieliśmy go na początku jako takiego małego bobasa, to sprawia, że tak jak uwielbiam Piccolo, nawet tamtego jako antagonista jeszcze, za jego wygląd, no to tutaj piątki nie dam, daję 4,5. Za charakter daję 4, bo Piccolo oczywiście był w tamtym momencie dość arogancki, ale było widać, że tam
nie ma tylko i wyłącznie arogancji czy jakiejś buty, był w stanie docenić na przykład szybkość Krillana, był w stanie docenić Goku, był w stanie taktycznie wycofać się na samym końcu, kiedy dostał Senzu od Goku i wiedział, że mógłby teraz z nim znowu walczyć, tak jak na przykład Frieza dostał Senzu na Namek i zamiast odlecieć zdecydował się dalej atakować Goku. Chociaż w przypadku Freezy to była też kwestia jego charakteru, to o czym mówiłem w ostatnim filmie, ale do Freezy jeszcze przejdę. Fabularnie daję 4,5 punktu ze względu na to, że jestem wielkim fanem motywu bezimiennego Nameczanina, który przyleciał na Ziemię, potem stał się Kamim, a w zasadzie zanim stał się Kamim, musiał się rozdzielić na zło i dobro. Wiecie, cała ta historia. Mamy oczywiście też walkę z mistrzem Mutaito, zapieczętowanie w szybkowarze, Piccolo mało odradza się, potem reinkarnuje się jako Piccolo Junior. Jest to świetne, ale tak jak mówię, nie daję piątki, ponieważ w przypadku Piccolo Juniora trochę jest to jechanie na hypie ojca. Tak bym powiedział, nie? Tak jak, nie wiem, Cristiano Ronaldo Junior wrzucają jak ktoś tam sobie kopie, a w zasadzie gdyby nie był synem Cristiano Ronaldo, to byłby gościem, który gra sobie tam w okręgówce i nigdy o nim nie mówił. Motywy 2, no bo panowanie nad światem to nie jest nic ciekawego. Idziemy dalej. 15,5 punktu dla Cella. To jest miejsce 7 w tym rankingu. Wizualnie to jest piąteczka, to jest pierwsza piątka w tych rankingach, ale jestem olbrzymim fanem tego, jak Cell się zmieniał. No i tutaj, mimo tego, że mógłbym odjąć punkty za formę nieperfekcyjną, w zasadzie za formę półperfekcyjną, bo za formę nieperfekcyjną, imperfect Cella w pierwszej formie, no to bym tutaj nawet dodał jeszcze punkty. Ale Cell od samego początku, nawet od tego stadium larwy, był postacią niezwykle budującą ekscytację też samym swoim wyglądem. Nie muszę wam chyba mówić o tym, jakim jestem wielkim fanem Cella w pierwszej formie, ale Cell w perfekcyjnej też ze względu na to, że zaabsorbował dwa cyborgi, które były ludźmi oryginalnie, też nieco bardziej zaczął przypominać człowieka, takiego insektoidalnego, mimo wszystko humanoidalnego stwora. Balans był tutaj naprawdę dobry i kolorystycznie też to wygląda dobrze, bo w przypadku Cella Maxa chociażby, o którym mówiłem ostatnio, ten czerwony kolor jest trochę z dupy, a tutaj mamy motywy, powiedzmy, robala, takie czarno-zielone, ale też z takimi wstawkami, które sprawiają, że są te akcenty, które kładą nacisk na to, że Cell zyskał jakąś inteligencję i też ludzkie geny. Więc za wygląd piątka, charakter 4. Podobało mi się to, w jaki sposób Cell się zachowywał. W pierwszej formie wycofywał się taktycznie, w drugiej formie prowokował Vegetę, to było cwane. W trzeciej formie chciał się dobrze bawić, ale też był gościem, który był w stanie na przykład 10 dni czekać przed turniejem. To było ciekawe, to było nietypowe, więc tutaj daję 4. Fabuła 4,5, ze względu na to, że sam motyw doktora Giro, który tworzył broń biologiczną i że przez te wszystkie lata wcześniej zbierał próbki DNA, nawet w Saiyan Sadze, nawet kiedy Mecha Frieza z Królem Coldem byli na ziemi. To trochę sprawia, że jest mózg rozwalony, kiedy sobie o tym wszystkim myślimy, kiedy przypominamy sobie te historie przeszłe i myślimy sobie, w tym momencie Dr. Giro pobierał ich DNA. I to nie jest jakiś retcon, który sprawia, że no to w ogóle nie pasuje. To jest fajne dopisanie historii do tego, co było wcześniej. Nadal mimo wszystko nie do końca rozumiem, dlaczego akurat 17 i 18 musiały zostać pochłonięte, żeby Cell osiągnął perfekcyjną formę, a nie ktokolwiek inny. Dlaczego nie 19? Nie wiem, w sumie tutaj to zostało tak napisane, żeby po prostu 17 i 18 zostali trochę skreśleni z historii tymczasowo, ale ogólnie prawie historia bez zarzutu. Mimo wszystko motywy. No tutaj daję 2, bo Cell nawet nie chciał się jakby przejąć świata, on chciał się w sumie dobrze bawić. No to nie są motywy, które mnie intrygują. Cell nie miał zbyt wygórowanych motywów. Sam Giro oczywiście kierował się zemstą, ale Cell nie niósł za bardzo wizji doktora Giro. On oczywiście chciał walczyć z Goku, ale nie dlatego, że Dr. Giro kazał mu walczyć z Goku, tylko dlatego, że ekscytowała go ta moc Goku. To były te sajańskie geny, które Cell miał w sobie, więc za to daję 2 punkty. No ale okej, idziemy dalej. Kolejna postać, która ma 15,5 punktu, ale jest nieco wyżej ze względu na fabułę, to Granola. Moim zdaniem Granola jest jednym z najlepszych antagonistów i oczywiście Granola na początku był antagonistą, potem antagonistą przestał być, ale oceniam go przez pryzmat, powiedzmy, tej początkowej historii, kiedy jeszcze był potencjalnym przeciwnikiem. Za wygląd daję mu 3,5 punktu, bo tak jak podoba mi się, powiedzmy, to, że jest on, w jaki sposób jest on ubrany, kolor jego włosów, fryzura, czerwone oko, jego umiejętności, to jest atrakcyjne. Ale jest to, powiedzmy, taki bezpieczny design, więc uważam, że 3,5 punktu za wygląd to jest sprawiedliwa ocena. Charakter to jest 4, bo Granola też jest skomplikowaną postacią i za to go lubię. Było widać, w jaki sposób traktował Oatmeala, potem w jaki sposób przepraszał Oatmeala, w jaki sposób traktował Saiyan, potem w jaki sposób przepraszał Saiyan. To jest postać z olbrzymim konfliktem psychologicznym, to jakby rzutuje na jego charakter,
ale te punkty za to, że uważam, że ta postać jest świetnie napisaną postacią, przyznaję w kategorii fabuła. 5 punktów za fabułę, bo tak jak mamy tutaj oczywiście ten motyw zemsty, typowy motyw zemsty, gdzie daję trójeczkę, to fabularnie retrospekcje z historii, kiedy Saiyanie jeszcze podbijali planetę Serial, kiedy Granola przeżył, kiedy został przygarnięty przez Hitersów, kiedy pracował jako łowca nagród, kiedy żył przez te lata w nieświadomości. Ja mówiłem już to wielokrotnie, ale moim zdaniem saga Granoli do pewnego momentu, do momentu z Bardokiem, miała potencjał na najlepszą sagę, na bycie najlepszą sagą w historii Dragon Balla. I gdyby poziom został utrzymany, nie zastanawiałbym się nawet 2 chwil, że to jest najlepsza saga w historii Dragon Balla. I lwią częścią tej mojej oceny byłby właśnie Granola. Za tę fabułę. Ale okej, tak jak mówię, motywy, zemsta, chociaż tutaj jest to nieco bardziej skomplikowana zemsta, ale jakby mówię, punkty za to skomplikowanie wrzuciłem do kategorii fabuła. Idziemy dalej, kolejne 15,5 punktu, ale tutaj są 2 piątki, więc postać ląduje wyżej. Piccolo Daimao, tak jak wam mówiłem w przypadku Piccolo Juniora, mamy tę świetną fabułę i mamy wygląd, który jest po prostu w przypadku Piccolo Daimao lepszy, bo w przypadku Piccolo Juniora, tak jak wam mówiłem, on leci na hypie ojca, a ojciec ma ten hype. Ojciec ma ten hype tego przedwiecznego demona, który został wydzielony z bezimiennego Nameczanina. Cała ta kwestia kataklizmu na Namek, to spada w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to jakby wpisuje się na konto Piccolo Daimao. I ten wygląd starego Nameczanina, który potem odzyskuje swoją młodość, piąteczka tutaj bez żadnego dodatkowego gadania, no ale motyw to jest 2, bo tak jak mówię, motyw jest bardzo prosty, rządzić światem. No i charakter, w przypadku Piccolo Daimao daje nieco mniej punktów za charakter, w zasadzie pół punktu mniej niż charakter Piccolo Juniora, bo Daimao był nieco bardziej prostolinijny. On był czystym złem, podczas kiedy w Piccolo Juniorze można było zauważyć takie fragmenty, w których on próbuje docenić przeciwnika. W Daimao była arogancja, buta i pewność siebie, ale one były podparte jego, powiedzmy, umiejętnościami, jego pochodzeniem, więc to było akurat tutaj zrozumiałe. Natomiast suma punktów 15,5, niesamowita postać, miejsce 5, ale idziemy dalej. Miejsce 4, Beerus. Tak jak tutaj wam mówiłem, w przypadku tego rankingu biorę pod uwagę postacie jako antagonistów jeszcze, nie? Więc Beerus obecnie nie jest już antagonistą. Może to będzie dla was niesprawiedliwe, że daję 5 za wygląd i jestem wielkim fanem wyglądu Beerusa, designu Beerusa, mimo tego, że jest prosty, że jest kotem, ale fakt też w jaki sposób on jest ubrany, w ogóle bogowie zniszczenia, w jaki sposób są ubrani, to było zawsze coś, co mi się podobało, ale Beerus też swoim wyglądem dodatkowo buduje potęgę tej postaci, bo on nie jest wcale umięśniony. On jest zwykłym sfinksem, no nie? Który też ze względu na swój charakter, 4,5 punktu, wydaje się nieco frywolny, taki bardzo chodzący trochę właśnie swoimi ścieżkami jak kot. Tutaj lubi zjeść, tutaj lubi potańczyć, tutaj jest bardzo otwarty, ale w momencie, w którym naciśniemy zły guzik, to widać, dlaczego to jest Bóg zniszczenia. I mam nadzieję, że właśnie zgodnie ze słowami chociażby Akio Ioku, Dragon Ball Super Beerus, ta seria, która rozpocznie się na jesień, seria w zasadzie remake Dragon Balla Super, który rozpocznie się od sagi Beerusa, sprawnie przedstawi postać Beerusa jako bardziej przerażającą postać. Mam wielką nadzieję, że tak będzie. Fabularnie jestem wielkim fanem też tego motywu, że mamy bogów zniszczenia, bo to w ogóle rozwija świat Dragon Balla, więc mimo tego, że oczywiście o Beerusie wcześniej nie słyszeliśmy i nawet można powiedzieć, że jest delikatny retcon, że to niby on zapieczętował Elder Kaioshina w tym mieczu, chociaż nigdy tak to do końca nie było wspominane, że to był on. Można to traktować jako retcon, można nie traktować tego jako jakiekolwiek nadpisanie, ale fabularnie uważam, że jest to świetnie wkomponowany motyw do historii w taki sposób, żeby to pasowało też do tego, co było kiedyś. Proste rozwiązanie, Beerus spał, na przykład dlatego nie interweniował w sytuacji z Majin Buu, no ale motywy Beerusa, powalczyć sobie z Super Saiyaninem Godem, przyśnił mu się Super Saiyanin God i chce sobie z nim powalczyć i się obudził. No nie, to jest słabe, to jest nudne, to jest takie... Zajeżdża mi to trochę też rozpoczęciem Dragon Ball Daima, czyli gdyby nie to, że Goma stworzył problem i potem chciał go rozwiązać, to w ogóle seria by nie powstała. Tak samo tutaj Beerus. No musimy jakoś wytłumaczyć to, żeby się pojawił Super Saiyanin God, ale nie do końca wiemy, w jaki sposób to zrobić. No to mamy tego Beerusa, który jest świetną postacią, ale jak mamy sprawić, żeby on chciał walczyć z Super Saiyanem Godem? No po prostu napiszmy to tak, że on chce walczyć z Super Saiyanem Godem, bo mu się przyśnił na przykład, czy coś. No to jest słabe. Dlatego za to tylko 2 punkty. Ale okej, idziemy dalej. Top 3.
Na miejscu trzecim znajduje się zwycięzca ostatniego rankingu, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to był zwycięzca rankingu sprzed 5 lat, czyli Freeza. Freezie za wygląd daje 4,5 ze względu na to, że oczywiście ma kilka form. I tutaj trochę byłem rozdarty, bo ogólnie chciałbym oceniać Freezę z samej sagi Namek, ale Freeza jest antagonistą aż do dziś. I przez Mecha Freezę, i przez Golden Freezę, i nawet w Turnieju Mocy był takim, jakby to nazwać, takim anti-hero, mogę to tak nazwać. Mamy też Black Freezę w sadze Granoli. No generalnie gość jest antagonistą do dziś i mógłbym ocenić też sporo jego innych form, ale staram się skupiać tutaj na tych pozytywach, bo Freeza w tej swojej normalnej, tej powiedzmy finałowej formie, która jest jego bazową, też wygrywa prostotą. Coś jak na przykład ten Shinhan. To jest kultowy wygląd. Bardzo mi się ta forma podoba. Też zwłaszcza ten moment, w którym Freeza transformuje się na Namek po raz pierwszy w tę formę. I wszyscy mówią na samym początku, nie było to tak straszne, nie? Jak wcześniej mieliśmy tego mnie, albo tego gościa, co nabijał Krillana na kolce, to wyglądało przerażająco. A potem pojawia się taki ufoludek. Prostota tutaj naprawdę wygrywa charakter i tu może będzie dla was kontrowersja, że daje 5 punktów, ale zwłaszcza to, że powiedziałem, że chociażby Freeza nie mógł przeżyć tego, że Goku mu daje energię i potem go próbował tą resztką energii zaatakować. To jest właśnie cecha charakteru, która mimo tego, że jest cechą negatywną, to ona nie obniża oceny za charakter. Bo tutaj nie oceniam tego, że charakter ma być, wiecie, wybielony, ma być perfekcyjny, że postać ma być jakaś cnotliwa jakoś przesadnie. Ja go kupuję w 100% ze wszystkimi jego wadami i ze wszystkimi jego zaletami, a te zalety bardzo mocno przewyższają wady. Moją ulubioną rzeczą tyczącą się Freezy jest to, jaki on jest kulturalny momentami wobec osób, z którymi rozmawia. Na przykład mówi do Goku z tym przyrostkiem san, czyli pan w sumie. On się zwraca do swoich podwładnych per pan, jeśli mielibyśmy to tłumaczyć na polski. Ale w momencie, w którym ktoś też mu trochę dotknie go w złe miejsce, to jest bezwzględny. I to jest coś, co zawsze mi się w Freezie podobało. Jest to postać charyzmatyczna, jeśli chodzi o jej charakter. Dlatego też nie jestem w stanie się do końca złościć, że trochę go odgrzewają. Mecha Freeza to już było, to moim zdaniem Mecha Freeza i Golden Freeza to były najgorsze kotlety. Na pewno Golden Freeza gorszy, ale Turniej Mocy? Świetnie, że go wprowadzili. Black Freeza? Okej, sama forma kontrowersyjna, ale fakt, że Freeza był wspominany przez te wszystkie, powiedzmy, początkowe rozdziały sagi Granoli, to było dlatego, że on też był stricte związany z Granolą i z tym, na czym Granola chciał się zemścić. Więc fakt, że Freeza został w tej historii pokazany, to też był plus. Jak na przykład mamy w One Piece takiego Crocodile'a, czy Mihawka, postacie, które już dawno temu były w historii, ale się też przewijają, nikt o nich nie mówi, że to są odgrzewane kotlety. No to jest świat, który żyje. Jak na przykład się pojawia, nie wiem, w historii Gohan, to się nie mówi, że to jest odgrzewany kotlet, bo Gohan to miał swoją sagę, nie wiem, w Cell Sadze, gdzie miał SSJ2. No to jest postać, która żyje, a to, że jest antagonistą, a że ktoś jest protagonistą, no mówię, Gohan jest pro, no nie, a nie anta, ale wiecie o czym mówię. Ten świat żyje. To nie jest tylko tak, że mamy dobrych ludzi, i za każdym razem musimy walczyć z innym złym. Fabularnie 4 punkty za ten motyw z historią Saiyan to jest dla mnie świetne, chociaż jeśli miałbym za samo to dać punkty, to dałbym może nawet więcej, ale odejmuję trochę za ten recykling w Golden Freezy. No i motywy. Panowanie nad światem ok, ale jeszcze tam była dodatkowo zemsta na Son Goku, w trakcie historii to się pojawiło, życzenie nieśmiertelności, więc było tego trochę więcej, mimo wszystko to są trochę takie miałkie rzeczy, dlatego daję 3 punkty. Idziemy dalej. Miejsce drugie. Moro. Dlatego też bardzo czekam na sagę Moro w anime. Za wygląd Moro daje 4,5. Gdyby była to tylko wyłącznie koźla forma, dałbym 5 punktów. Za charakter daję 5 punktów, bo gość jest chyba najbardziej charyzmatycznym, albo obok Freezy, najbardziej charyzmatycznym villainem w historii Dragon Balla. I to dużo mówi, bo nie znamy jego głosu, znamy go tylko z mangi. I prawdopodobnie tę ocenę bym zmienił, jak już zobaczymy to anime, chociaż nie wiem, jak to będzie za jakiś czas, jak zobaczymy Moro w wersji animowanej, ale nie mogę się tego doczekać. Pod kątem charakteru Moro jest dla mnie postacią praktycznie perfekcyjną. Też to, o czym mówiłem w przypadku Freezy. Gość ma swoje zalety, ma swoje wady, jakby takie słabe elementy charakteru, że może jest zbyt pewny siebie, że nigdy nie trenował i tak dalej, ale to jest świetny zestaw, też właśnie ze względu na to, czego nie miał taki Chilled. Czyli wady charakteru są usprawiedliwiane, kiedy postać oferuje też coś więcej. Kiedy jest silna, kiedy wygląda wspaniale, kiedy ma jakąś ciekawą historię. I wtedy ten pakiet po prostu bierzemy jako
kupujemy cały zestaw i tutaj właśnie tak jest. Fabularnie daję 4,5, bo bardzo podoba mi się to, że został do tej historii wrzucony Dai Kaioshin, że mamy tutaj kilka różnych etapów historii i miejsc powiązanych, bo mamy tak, Dai Kaioshina dawno temu, 10 milionów lat temu, mamy galaktyczne więzienie, mamy powiązanych aniołów, mamy wiele innych postaci, które Moro uwolnił z galaktycznego więzienia, więc Moro samą swoją postacią jest dosłownie przeciwieństwem tego, czym jest Abo i Kado. Abo i Kado przychodzą i mówią, jesteśmy źli, spuśćcie nam w pierdol. I tak się właśnie dzieje. A Moro przychodzi i oprócz tego, że jest zły, to otwiera 10 różnych ścieżek, które są rozwijane w historii. I Toyotaro napisał tę historię, pamiętajcie, to, że tam jest napisane Akira Toriyama, Toriyama pomagał, ale Moro został napisany przez Toyotaro. Motywy mimo wszystko 3, bo Moro ogólnie rozwinął dużo rzeczy, ale to, co on chciał zrobić, chciał odzyskać swoją moc magiczną, żeby żyć, trochę się bał śmierci, też ze względu na to, i rządzić. No, okej. Prawdopodobnie już wiecie, kto jest na miejscu pierwszym, bo wiecie, kogo nie wymieniłem. Ale Zamasu i Goku Black, jak widzicie, to jest jedyna dwójka postaci, w zasadzie nadal jedyna postać Zamasu, która nie ma żadnej nawet żółtej oceny. Mało tego, za motywy daje 5 punktów, mimo tego, że nie było żadnej postaci w ogóle spośród wszystkich antagonistów w historii, która nawet by dostała 4 punkty za motywy. Do motywów zaraz przejdę. W sumie 17,5 punktu. Kilka słów na temat wyglądu. Zamasu jako Kaioshin, elegancki, dostojny. Jestem fanem tego, w jaki sposób Glindowie są rysowani. Goku Black z drugiej strony, mimo tego, że jest to zły Goku, to fakt, w jaki sposób jest on cieniowany, w jaki sposób jest on ubrany i jak oni się komponują ze sobą, będąc obok siebie, a potem jak scalony Zamasu wygląda. Wspaniale to ze sobą współgra, natomiast dlaczego nie chociażby 4,5 czy 5? Bo Zamasu trochę jedzie na wyglądzie Glindów, a Goku Black jedzie po prostu na wyglądzie Goku. Więc te designy, mimo tego, że mają oryginalne elementy, to nie są w 100% nowe, jak na przykład Moro, no nie? Moro odjąłem punkty za to, że on potem się transformował. Charakter 4,5, dałbym nawet 5, gdyby nie to, że potem jak już scalony Zamasu się pojawił, to był trochę... czasem trochę drażniący, jak tam płakał, głupoty już zaczął pod koniec gadać, ale ogólnie charakter Zamasu i też Goku Blacka, no to się po prostu zajebiście oglądało, albo czytało, nie? W zależności od tego, którą wersję wolicie. Fabularnie daję 4. Normalnie dałbym 5, gdyby nie te zawirowania związane z liniami czasu, pierścieniami czasu i tak dalej, bo sagi z podróżami w czasie mają to do siebie, że tam w większości przypadków pojawiały się jakieś dziury fabularne albo nieścisłości, albo po prostu pogmatwanie z poplątaniem. I tak jest też tutaj, ale fakt, że mamy gościa, który jest Glindem i się zbuntował, bo miał inne, powiedzmy, wartości w głowie, inne ideały, zabił swojego mistrza, spotkał się z kimś innym z innego, przejął ciało, bla bla bla, no jest to naprawdę fajnie pomyślany motyw, ale jest on miejscami trochę poplątany i można się w tym pogubić, dlatego nie daję tutaj, bo muszę odjąć za to punkt, ale sam pomysł jest świetny. Sam pomysł na zbuntowanego Kaioshina, w zasadzie nawet jeszcze nie Kaioshina, tylko kandydat na Kaioshina, nie było jeszcze tego w Dragon Ballu. Genialne. Ale motyw, 5. Dlaczego to jest najlepszy motyw w Dragon Ballu? Bo to jest motyw, który można bronić. Wiem, jak to brzmi, ale są osoby, które mówią, że Zamasu miał rację. Tylko że nie do końca w dobry sposób realizował swoją wizję. Zamasu miał rację pod kątem tego, że śmiertelnicy bardzo często popełniają non-stop te same błędy. Tylko Zamasu nie miał racji pod tym względem, że oni nie zasługują na wybaczenie, czy nie zasługują na kolejną szansę. Tego już nie rozumiał, bo zasługują na kolejną szansę i jego rolą nie było to, żeby ich karać za to, tylko żeby im pokazywać drogę. Powiedzmy nawet, że wybaczać nie 7, ale 77 razy, nie? Pozdro dla kumaty, więc uważam, że to jest coś, co jest tak ambitne jak na Dragon Balla. Nie mówię, że sobie tutaj, wiecie, wywyższam tego Zamasu i stawiam go na równi z jakimiś innymi świetnymi antagonistami z innych anime, ale w kontekście Dragon Balla samego motyw, który nie jest oczywisty, motyw, który jest w pewnym sensie do obronienia, też przez nas, przez protagonistów. Tego więcej. Proszę tego więcej, bo naprawdę to jest coś, czego Dragon Ball czasami potrzebuje, zwłaszcza jak mamy potem takiego Cella Maxa, który po prostu krzyczy i bije. Tak wygląda top 10 moich antagonistów.
Jestem ciekaw, czy pokrywa się to jakkolwiek z waszą topką. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Z tych 47 omówiłem 20, zostało 27. Nie sądzę, żebym robił wam skrót tego, co jest w środku, ale może wam kiedyś wrzucę po prostu resztę tej listy. Albo na przykład zrobię... O! Mówiłem to dzisiaj, ale nie wiem, czy w tym pierwszym filmie, czy drugim. Może na Kiku zrobię omówienie reszty. Żeby nie było, że na filmie. Na Kiku zrobię omówienie reszty, czyli miejsca 11 i 47, powiedzmy 36, nie? Dobra, nie przedłużam. Jeszcze raz. Zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Miłego dnia wam życzę i czekam na wasze komentarze. Dziana!